Witam serdecznie, nazywam się Sylwia Kieszkowska, jestem psycholożką, psychoterapeutką oraz współtworzę portal Naturalnie w Równowadze. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiania z panem Sławomirem Murawcem, lekarzem, specjalistą, psychiatrą, a także psychoterapeutą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Witam Państwa. Doktor Murawiec jest członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem bardzo wielu prac naukowych opartych na najnowszych doniesieniach i łączy wymiar biologiczny i psychologiczny leczenia zaburzeń psychicznych. Wraz z profesorem Piotrem Tryjanowskim, ornitologiem i specjalistą ekologii behawioralnej, opublikował książkę pod tytułem Ornitologia terapeutyczna – Ptaki, zdrowie, psychika. I chciałabym dzisiaj z panem właśnie o tej ptakoterapii porozmawiać. Bardzo mi miło, że znalazł pan czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałabym na początku zapytać, czym jest ornitologia terapeutyczna dla osób, które nigdy się nie spotkały z tym pojęciem? Ornitologia terapeutyczna to jest takie połączenie pomiędzy obserwacją ptaków, i to dziko żyjących gatunków ptaków, a wpływem na swoje zdrowie psychiczne, oczywiście korzystnym wpływem na zdrowie psychiczne. Czyli w sumie w książce, o której pani wspomniała i którą pozwolę sobie tutaj szybciutko pokazać, czyli książka Ornitologia terapeutyczna, staraliśmy się pisać o tym, jak obserwacja ptaków może wpływać na różne aspekty naszego samopoczucia, funkcjonowania psychicznego, lęk, nastrój, odczuwanie stresu, funkcje poznawcze. Okazało się, że tych punktów styczności pomiędzy, powiedzmy, psychiatrią, psychoterapią, wymiarem życia psychicznego, a obserwowaniem ptaków jest bardzo, bardzo wiele, tak wiele, że aż właśnie przygotowaliśmy książkę na ten temat. A jak to się stało w ogóle? Jaka jest historia połączenia, rozumiem, pasji do obserwacji ptaków z praktyką kliniczną? A historia jest taka z gatunku troszkę niesamowitych, to znaczy tak, ja od jakiegoś czasu zajmowałem się takimi podobieństwami pomiędzy moją pracą jako psychiatry i psychoterapeuty, w takich wymiarach jak pewien szacunek, pewna cierpliwość, tak, zarówno obserwując ptaki, jak i pracując w gabinecie, zauważyłem, że wymaga to pewnej podobnej postawy, to znaczy takiej postawy, która opiera się na szacunku dla, oczywiście dla moich pacjentów, ale też w środowisku naturalnym, właśnie dla tego środowiska naturalnego, w tym dla ptaków. Pewnej cierpliwości, tym, że do jakiegoś takiego poznania czy pacjenta, czy natury nie dochodzi natychmiast, że to jest cały proces, że uruchamiają się pewne specyficzne sposoby jakby funkcjonowania mózgu, głowy w obu tych sytuacjach i pisałem o takim podobieństwie, robiłem na ten temat wykłady, napisałem do jednego z czasopism ornitologicznych. Równolegle w drugim czasopiśmie ornitologicznym ukazała się praca pana profesora Piotra Tryjanowskiego na temat ptakoterapii, więc zupełnie niezależnie od siebie, równolegle napisaliśmy na zbliżony temat i tak się zaczęła nasza współpraca. Pan profesor się ze mną skontaktował, padł pomysł wspólnej książki i okazało się, że ta książka stała się bardzo popularna, stała się bestsellerem, wniosła nową wartość. No i tutaj trzeba powiedzieć, że ona się bardzo wpisuje w pewien trend w psychiatrii i psychoterapii, to znaczy w ten trend poszukiwania takich tak zwanych interwencji opartych na kontakcie z naturą. Ekoterapii, ekopsychiatrii, różnego rodzaju oddziaływań, które są oparte właśnie o kontakt ze środowiskiem naturalnym, a jednocześnie mają szansę właśnie poprawiać zdrowie psychiczne. No i nie ukrywajmy, pandemia tutaj była wyzwolicielem też dużego zainteresowania właśnie taką tematyką.
Mhm. Bo jakby nurt i łączenie pracy z naturą, z terapią jest już coraz bardziej powszechny. Natomiast o ornitologii terapeutycznej ja nie słyszałam wcześniej i też szukałam więcej literatury za granicą i powiem szczerze, że niewiele jest. Jest Joe Harkness, Ptakoterapia. Książka znakomita, książka wydana w języku polskim, w związku z tym bardzo serdecznie zachęcam też do tej lektury, do lektury Ptakoterapii Harknessa. I tu mógłbym powiedzieć, czy wykorzystać tą książkę, żeby zaznaczyć, jaka jest różnica pomiędzy taką obserwacją ptaków w sensie ornitologii zawodowej, a właśnie ptakoterapią czy ornitologią terapeutyczną. Tu znowu jest tak, że Harkness i my niezależnie trochę od siebie wpadliśmy na ten sam pomysł. W ornitologii bardziej takiej zawodowej chodzi o to, żeby stwierdzić występowanie gatunku, rozpoznać, czy niektórzy idą w kierunku różnego rodzaju rekordów, czyli żeby w danym okresie czasu albo w całym życiu zobaczyć jak najwięcej gatunków. I to jest oczywiście jeden z możliwych takich bardziej tradycyjnych sposobów kontaktu z ptakami. W ornitologii terapeutycznej, i o tym pisze i Harkness, i my, i doświadczenia praktyczne też na to wskazują, chodzi o coś innego. Nie chodzi o, powiedzmy, zaliczenie danego gatunku, chodzi o kontakt, o cieszenie się, o taką uważność, mówiąc językiem psychologicznym, czyli zobaczenie tego ptaka, ale nie takie na zasadzie, a był i odchodzę, tak? Tylko właśnie nacieszenie się jego kolorami, śpiewem, uważność czy na różnego rodzaju aspekty takie uczenia się tych ptaków, uczenia się ich głosów. I w związku z tym, że to jest troszkę coś innego, niepotrzebne do tego są bardzo rzadkie gatunki ptaków. To mogą być te gatunki, które występują w naszym najbliższym środowisku. Ja mieszkam w mieście i te ptaki, które są tu dostępne, jest ich no może kilkanaście, może 20 kilka gatunków, już mogą stanowić taką podstawę właśnie do obserwacji. Oczywiście, jeżeli gdzieś wyjedziemy do lasu, na łąkę, na bagna, to tych gatunków fajnych, ciekawych, zaskakujących będzie więcej. Natomiast, tak jak mówię, nie chodzi o zaliczanie gatunków. Chodzi o bycie z nimi, o oglądanie, o cieszenie się, o poznawanie, o obserwowanie, bardziej w takim właśnie nurcie uważności, skupienia się. Tak, to zaliczanie też mogłoby być tutaj jakby przeszkadzającym wręcz czynnikiem, takim stresorem. Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Jeżeli zaczniemy iść w kierunku rekordów, to zaczniemy zajmować się tymi rekordami, tak? Czyli na przykład może pojawić się rozczarowanie, że nie zobaczyłem, a dany gatunek powinien tam być, albo właśnie skupienie na rekordach, na tym, żeby było ich jak najwięcej, co trochę się też pewnie wpisuje, no i w samą naturę pewnie ornitologii, ale też w te tak zwane nasze dzisiejsze czasy, gdzie ma być właśnie szybciej, ma być na wyczyn, ma być na to, żeby podładować swoje poczucie własnej wartości. No to oczywiście poczucie własnej wartości jest ważne, natomiast tu troszkę o coś innego chodzi właśnie przy tej ptakoterapii Harknessa czy naszej ornitologii terapeutycznej. Tak jak mówię, chodzi o obcowanie z naturą i wpływ. I ten wpływ będzie obejmował na przykład redukcję odczuwania lęku, poprawę nastroju, zmniejszenie odczuwania takiego subiektywnego stresu czy zestresowania. Będzie obejmował także uczenie się. W przypadku ptaków to jest zarówno wygląd, jak i oczywiście głosy różnego rodzaju, w tym śpiew, więc takie uczenie multimodalne, tak zwane, obejmujące bardzo wiele zmysłów. Nagle znajdujemy się w sytuacji, która bardzo wiele może nam dać właśnie pod względem i takim
lęk w sensie lęku nastroju, ale także w sensie właśnie naszego funkcjonowania umysłowego. Mhm, mhm. Coś takiego wydawałoby się naturalnego, uważne obserwowanie natury i cieszenie się nią. Nie wiem, czy takiego naturalnego. Tak jak widzę czasami znajomych wpadających do lasu, i tu celowo mówię wpadających, i biegnących przez ten las z jednego końca do drugiego, tak, to często to cieszenie się jest nieobecne, czyli że byłem w lesie, ale w zasadzie tak, no przebiegłem. Ja pamiętam też taką sytuację, w której poszedłem z jedną osób na spacer terapeutyczny. Ta historia nie dotyczy ptaków, tylko ssaków, i ta osoba mówi: o, wiewiórka. Ja mówię: dobrze, ale to już jest piąta, którą mijamy, czyli dopiero za którymś razem można było na tyle jakby otworzyć te swoje zmysły, właśnie uważność, żeby móc zacząć zauważać. I to jest naturalny proces, tak? Też tak mam, że kiedy wchodzę do lasu, to na początku jakby nie widzę i nie słyszę. Dopiero po pewnym uwolnieniu trochę zmysłów i wyczuleniu z drugiej strony takiego kontaktu z tym otoczeniem, z tymi zewnętrznymi bodźcami, jestem w stanie właśnie bardziej wchodzić w kontakt. Mhm. A czy taka praktyka uważnego zanurzania się w naturę i obserwowania ptaków w taki sposób zmysłowy i uważnościowy ma jakąś strukturę? Zastanawiam się, czy terapeuta może wprowadzić elementy takiej praktyki do procesu terapeutycznego. Szczerze mówiąc, na razie jakoś nie pracowaliśmy bardzo nad strukturą. Ta struktura może o tyle jest potrzebna na początku, że trzeba wiedzieć, czego się szuka. To jest może ten ważny element. To znaczy, przed każdymi zajęciami staram się pokazać uczestnikom te gatunki, które potencjalnie w danym środowisku mogą występować, czy pokazać, czy też puścić odgłosy, ponieważ to jakby przygotowuje, tak, żeby korzystać z ornitologii terapeutycznej i pewnie też z wielu innych wymiarów lasu, trzeba być trochę przygotowanym. To tak trochę jak idziemy na grzyby, prawda? Jesteśmy gdzieś tam, albo przynajmniej powinniśmy być nieco przygotowani, które z nich są jadalne, a które niekoniecznie. No i tu jest pewne ryzyko dość duże przy grzybach. Przy ptakach na szczęście takiego dużego ryzyka nie ma, jak przy grzybobraniu. Natomiast to przygotowanie jest o tyle ważne i ja bym powiedział fajne, że to jest też takie niezwykłe przeżycie, że najpierw się widziało w atlasie, na obrazku, a potem widzi się naprawdę, na żywo te gatunki, które wydawały się takie może no, ciekawe, nieznane, nigdy nie widziałem, tak, nigdy nie słyszałem, a potem właśnie zanurzam się gdzieś w środowisko naturalne, to może być las, park miejski i odkrywam. I to jest wtedy też właśnie ta duża radość właśnie z odkrywania. Więc w tym sensie struktura może takiego pewnego przygotowania, żebyśmy wiedzieli, czego poszukujemy i mogli się cieszyć w momencie, kiedy ten poszukiwany obiekt jest odkryty. Czy istnieje możliwość w ogóle wychodzenia z pacjentami czy z klientami właśnie w celu obserwacji ptaków? Bardzo chciałbym to robić. W tej chwili bardziej, no na początku to wyprowadzałem kolegów psychiatrów i psychologów, żeby zobaczyć, jak to działa. Ta grupa, te dwie grupy zawodowe jest, myślę, no znakomite właśnie do spacerów i do odkrywania nowych metod terapeutycznych, ponieważ z racji zawodu psychiatrzy i psycholodzy jakby posługują się wglądem i są w stanie to opisać, czyli wiedzą, co przeżywają i mogą to opisać, i stąd jest bardzo wiele moich informacji, jak działa właśnie ta ornitologia terapeutyczna, bo koledzy, koleżanki to opisywali. Natomiast w kolejnych etapach były to osoby chętne, zainteresowane właśnie tego typu formą
trudno powiedzieć, pomocy, rozwoju, wpływu na swoje zdrowie psychiczne. Bardzo chętnie dalej bym zajął się też właśnie osobami z różnego rodzaju problemami natury, czy psychicznej, czy somatycznej, bo to trzeba by powiedzieć, że tam wszędzie, gdzie czynnik emocjonalny gra rolę, tam wszędzie te interwencje oparte na kontakcie z naturą mogą być bardzo pomocne, więc nie mówimy tylko o psychiatrii typu zaburzenia lękowe czy depresja, mówimy też tam wszędzie, gdzie są tak zwane czynnościowe zaburzenia, choćby przewodu pokarmowego, czy inne, które pewnie też mogłyby ulec złagodzeniu, te dolegliwości, właśnie poprzez tego typu interwencje. To jest przed nami. Na razie oprócz książki jest trochę publikacji w różnego rodzaju czasopismach naukowych. Z takich publikacji ważnych, która się ukazała, jest taka też, którą wspólnie napisałem z panem profesorem Tryjanowskim, z panem profesorem Randalem, która mówi, że nie trzeba być takim zaawansowanym w wiedzę ornitologiczną, żeby korzystać właśnie z ornitologii terapeutycznej, że bardziej ten element takiego zaangażowania ma znaczenie. Czyli jak ktoś jest zaangażowany, jak go to wciągnie, to będzie miał z tego korzyść, nawet jeżeli nie będzie rozpoznawał bardzo wielkich niuansów i różnego rodzaju tam odcieni szat ptaków i tak dalej. Ten element osobistego zaangażowania, emocjonalnego, tego zanurzenia się wydaje się tutaj szczególnie właśnie ważny. No i tak jak powiedziałem, mamy to zbadane i opublikowane. Tak, właśnie to było moje kolejne pytanie, bo z jednej strony pojawiła się kwestia włączania tej praktyki w proces terapeutyczny, czyli jakby zawieranie tego w elemencie, powiedzmy, zielonej recepty, czyli rekomendacji, prawda, do wychodzenia do natury w celu leczenia. A drugą kwestią jest to, jak zwykli ludzie mogą z tego korzystać. Ja bym powiedział tak, że mogą z tego korzystać na wiele sposobów, choć rzeczywiście pewne takie wstępne przygotowanie, no ale w dobie internetu to wstępne przygotowanie nie wymaga wielkiego wysiłku, prawda? Wrzucamy sobie pewnie, nie wiem, ptaki miasta, ptaki łąki albo ptaki lasu i przeglądamy, co może być. Oczywiście, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, no to atlas ptaków, tak, są zresztą takie atlasy typu ptaki, tak, ptaki, no i tutaj wymienione jakieś miasto na przykład, nawet dość konkretnie, albo właśnie ptaki danego środowiska. Możemy sobie je przejrzeć, no bo to jest też ważna informacja, że ptaki występują przeważnie w jakimś kontekście, chyba że są przelotne, no ale to wtedy mamy też ten kontekst, tyle że przelotów i warto się troszkę przygotować. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość jakiejś lornetki, no to wtedy te doznania będą jeszcze silniejsze, bo ten ptak będzie dzięki lornetce zdecydowanie bliżej. A potem to już w zasadzie można wyjść na zewnątrz i zacząć nawet w swoim środowisku naturalnym. Tak jak powiedziałem, ja mieszkam w mieście, mieszkam w Warszawie i tutaj całkiem sporo, całkiem ciekawych gatunków ptaków w moim bezpośrednim otoczeniu bywa. Z takich, które mogę wymienić, to dzięcioł zielony, którego tutaj regularnie słyszę, czy widziałem też krogulce nie tak dawno temu, więc różne ciekawe gatunki tu są. Kolejny element, zbliża się pora ta zimowa. Cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, no ale zima chyba się zbliża. I to, co było też opisywane, to ta korzyść z karmienia, tak, z dokarmiania ptaków. Oczywiście tu powinniśmy dokarmiać stosownym pokarmem, a nie spleśniałym chlebem. Natomiast ten kontakt, obserwowanie, patrzenie na gatunki, patrzenie na ich zachowanie, cieszenie się tym, że one przylatują, to jest też interwencja terapeutyczna wobec naszego zdrowia psychicznego, przez wiele osób opisywana jako dla nich bardzo ważna. Tak? Wiele osób poświęca swoje pieniądze, kupuje ziarno, tak? Wysypuje, obserwuje, jakie gatunki przylatują i możemy zobaczyć w najbliższym czasie pewnie
przy swoich karmnikach, jeżeli je będziemy mieli, tak, kilka gatunków sikorek, w tym najpopularniejszą bogatkę i modrą. Możemy zobaczyć pewnie czyże, dzwońce, różne zimujące ptaki typu zięba też się może zdarzyć, kosy, rudziki i już tu wymieniłem takie ptaki, które w środowisku miejskim absolutnie są dostępne, natomiast jeżeli ktoś jeszcze mieszka gdzieś pod miastem, to ta lista będzie zdecydowanie dłuższa. Więc sam karmnik i okno to już może dużo dawać. Jeżeli możemy sobie pozwolić, żeby gdzieś się wybrać do lasu, nad morze, nad rzekę, to nam się rozszerza ten zakres. Tu też pewne przygotowanie jest potrzebne, tak? No bo jeżeli zobaczymy, że coś przelatuje, to nie da to nam takiej satysfakcji, jak stwierdzenie, że było to jakiś szczególny gatunek, ciekawy gatunek, którego wcześniej nie znaliśmy albo znaliśmy właśnie tylko z atlasu. Więc dużo jest tych różnych możliwości, wystarczy jakby się ruszyć, a czasami niekoniecznie nawet ruszyć, czasami wystarczy przez okno, no tutaj ten ruch w postaci karmnika i ziarna jest potrzebny. No właśnie, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji z naturą, nie każdy sobie może pozwolić na wyjście do lasu raz w tygodniu. Natomiast ptaki żyją wszędzie w zasadzie. Tak, i przeważnie jest tak, że może poza centrami takimi ściśle biznesowymi, chociaż tam też są ptaki, no jesteśmy w stanie znaleźć jakiś kawałek czy ogródka, czy tak, jakiegoś terenu zielonego i tam sobie popatrzeć czy posłuchać ptaków. No, oczywiście największy ruch jest na wiosnę, kiedy one śpiewają, kiedy wiją gniazda, kiedy karmią. No to w tym momencie nie tylko ten wzrok, ale też właśnie słuch może nam bardzo dużo powiedzieć o gatunkach, które są wokół nas i to też jest satysfakcja, tak? Rozpoznawanie różnego rodzaju śpiewów, wyodrębnianie ich, no to jest też przecież ćwiczenie. Tak naprawdę w dużej mierze też mówimy o tym, że zamiast siedzieć i rozwiązywać krzyżówki z dobrze nam znanymi hasłami, jak ktoś już odpowiednio dużo rozwiązał, albo inne sudoku, prawda, no to możemy sobie coś analogicznego, czyli ćwiczenie funkcji poznawczych zafundować właśnie w naturalnym otoczeniu, takie powiedziałbym ciekawsze, no bo bardzo dynamiczne, bo to sudoku czy krzyżówka przed nami leży, natomiast ptaki bardziej się poruszają, wielo takie modalne, bo to i dźwięk, i kolory, i ruch, więc wiele angażuje naszych zmysłów i wiąże się też z wyjściem na zewnątrz, czyli w tym momencie z ruchem fizycznym, z kontaktem ze środowiskiem naturalnym, z kontaktem z tym wszystkim, co z kolei dają nam rośliny, drzewa, roślinność zielona, więc wydaje się to no, i lepiej ćwiczyć, i lepiej konserwować nasze funkcje poznawcze niż samo rozwiązywanie krzyżówek. W kontekście tego, że samo przebywanie w środowisku naturalnym ma już tyle korzyści prozdrowotnych, jeśli chodzi o wymiar fizyczny i psychiczny, tak się zastanawiam z Pana perspektywy, jaką szczególną wartość wnoszą ptaki? Ja miałem zaszczyt i przyjemność współprowadzić warsztaty z panią dr Katarzyną Simonienko, która jest pionierką kąpieli leśnych. I robiliśmy tak trochę na przemian, to znaczy kąpiele leśne i ornitologię terapeutyczną. Wydaje się, że tak, że kąpiele leśne też no, znakomita metoda oparta na uważności, są bardziej takie do wewnątrz, na zagłębienie się w siebie, na kontakt z swoimi emocjami, taką uważność co do różnego rodzaju właśnie emocji, ale też fantazji, wyobrażeń, porusza tak bardziej do wewnątrz. No i na tym tle, jakbym miał widzieć ornitologię terapeutyczną, to ornitologia terapeutyczna bardzo szybko z kolei przerzuca naszą uwagę na zewnątrz. Te ptaki są gdzieś, prawda, są gdzieś w przestrzeni zewnętrznej, żeby je wypatrzyć, żeby je usłyszeć, musimy obrócić takie nasze
światło takiego wewnętrznego reflektora właśnie do zewnątrz. W związku z tym uczestnicy naszych warsztatów o tym mówili, że ptaki błyskawicznie w zasadzie przerzucają tą uwagę właśnie w kierunku takiej zewnętrzności. No i wtedy sobie właśnie możemy ćwiczyć te doznania, cieszyć się, przeżywać czasami zachwyt, prawda, czy różne uczucia, czasami wzniosłe, te ptaki drapieżne, które gdzieś tam krążą nad łąkami albo lepiej nad górami, no to już po prostu tak nas wznieślają. No ale powiedzmy nawet te zwykłe gatunki jakby angażują nasze zmysły i naszą uwagę w kierunku zewnętrznym, oddalając trochę od wewnętrznych takich problemów. No i potem, kiedy kończymy, to jakby wracamy, można powiedzieć, do siebie, czyli znowu ten punkt uwagi kierujemy na siebie, ale już trochę z innej pozycji, po takim oderwaniu się. To jest pewnie to, co czasami można by porównać do takiego biegowego powiedzenia o resecie pewnym, tak? Odrywamy się od przeżywania własnych problemów na pewien czas, zajmujemy się czymś innym, a następnie wracamy, ale już jakby świeżym umysłem, już z innego punktu widzenia, nie jesteśmy tak pogrążeni. No i tu były też takie prace, koncepcje, które mówią właśnie o tym takim odnawiającym uwagę, odnawiającym funkcje psychiczne wpływie kontaktu z naturą. Że on angażuje, ale nie tak mocno jak nasze codzienne życie oparte na ciągłych bodźcach i takich bieżących rzeczach do załatwienia, więc to nam dużo daje, że się odrywamy, potem wracamy. No i możemy wtedy, myślę też, i też są na ten temat prace naukowe, jakby przestroić funkcjonowanie umysłu. To znaczy w naszym codziennym życiu jesteśmy skupieni na tym, co tu i teraz, co dzisiaj mam załatwić. I to pewnie wszyscy znamy. Budzę się rano i dzisiaj to. I wtedy trudno jest spojrzeć na życie i na swoje problemy z pewnej perspektywy. Takie oderwanie i powrót mogą dawać więcej perspektywy, spojrzenia z takiej bardziej globalnej linii na siebie, a nie tylko z tego bieżącego. I tu można by znowu powiedzieć, co to może dać. To może dać wzrost kreatywności, no bo wtedy patrzymy nie na takim tuż przy ziemi, tak, tylko z pewnej perspektywy i możemy znaleźć jakieś rozwiązania trudnych sytuacji, jakieś kreatywne pomysły mogą nam przyjść do głowy. I w tym sensie tam trochę wcześniej też mówiłem, że trochę inne funkcjonowanie mózgu nam się włącza właśnie w momencie tego kontaktu z naturą i tu bym powiedział też szczególnie ptaków, które odrywają, kierują uwagę na zewnątrz, potem wracamy, ale już z innej perspektywy. Pamiętam też taką sytuację, jak prowadziłem taki spacer i osoba tak mniej więcej po 1,5 godziny powiedziała o tym, że ma poczucie, jakby wróciła z wakacji. Wow. To jest właśnie trochę to, prawda? Czyli oderwanie się i potem powrót, ale już jakby po pewnym takim wypoczynku. Czyli zmniejszenie napięcia i zwiększenie uważności jednocześnie. Tak. Świetna kombinacja. Tak, bo obserwując ptaki jednocześnie jesteśmy na zewnątrz, bo obserwujemy i nasze zmysły są bardzo, bardzo zaangażowane, ale z drugiej strony, że tak powiem, może mniej naukowo, reszta mózgu ma czas i przestrzeń na to, żeby zachodziły procesy kojarzeniowe, czyli żeby to, co zwykle jest przeciążone, i nie może jakby się ze sobą połączyć i dojść do głosu, zaczęło się ze sobą łączyć, zaczęły zachodzić procesy skojarzeniowe, szukania właśnie kreatywności, rozwiązań i możemy się jakoś też obudzić w pewnym sensie z jakimś fajnym rozwiązaniem tego, co do tej pory wydawało się zbyt trudne czy nierozwiązywalne. Tak myślę sobie właśnie o tej perspektywie i o tym, że to ma wymiar dosłowny, znaczenie dosłowne, bo patrzenie, szukanie, tropienie, czyli przenoszenie uwagi, ale też ptaki mają taki bardzo bogaty wymiar symboliczny, jeśli chodzi o zmianę perspektywy. Patrzenie z lotu ptaka też symbolizują wolność. Dokładnie tak. Robiliśmy jedno z pierwszych badań na początku pandemii.
jak tylko ona wybuchła, taki mniej więcej kwiecień, maj 2020 i z tych odpowiedzi, które uzyskaliśmy, ptaki dawały na przykład wtedy, kiedy, jak pamiętamy, były restrykcje, początek pandemii, no takie wrażenie trochę końca świata, że tu się wszystko wali i nas zamykają. Ptaki dawały z jednej strony poczucie pewnego stałości, że procesy naturalne się nadal toczą, czyli że pomimo tego, że tu jest katastrofa, to jednak no, jest jakiś stały element rzeczywistości, na którym możemy się oprzeć, więc takie zaufanie, że to nie jest koniec świata. No i w podobnym kontekście właśnie ta wolność, o której pani wspomniała, czyli że istnieje też wolność, że my jesteśmy poddani pewnym restrykcjom, ale istnieje taka wolność, ona będzie dostępna. No i to mogłoby też korespondować z różnymi doniesieniami, o których pisze i Harkness, i my w naszej książce, że ptaki odgrywały w sytuacjach wojen też pewną rolę stabilizującą. Na przykład w ptakoterapii jest taki wątek, że w okresie I wojny światowej ci, którzy byli w okopach, tak, zwracali uwagę, obserwowali ptaki, bo one dawały im też wspomnienia dotyczące na przykład ich rodzinnych stron, stanowiły jakieś takie oparcie, że tutaj wojna, tak, ale jest też coś takiego no, bliskiego, czy ciepłego, czy bezpiecznego. Potem te nasze pandemiczne doświadczenia, są też takie relacje z obozów jenieckich, że dla osób niektórych ptaki mogły stanowić właśnie takie oparcie, więc nawet w bardzo trudnych czasach i zdawałoby się takich, że no, kto by tam na ptaki patrzył, to jednak mogą one no, wręcz ratować życie. No, tu Harkness o tym wyraźnie pisze, tak, że ptaki uratowały mu życie, że on już miał myśli samobójcze i dzięki ptakom nie popełnił tego samobójstwa. I wyobrażam sobie, że to doświadczenie obserwacji ptaków kończy się jakimś omówieniem, prawda? Jakimś wyrażeniem, przetworzeniem w grupie. Tak, najlepiej to rzeczywiście zamknąć i podzielić się tymi swoimi wrażeniami. No i z tego, co nam tutaj wiadomo na podstawie doświadczeń, to te wrażenia są też zależne od tego często, co jest dla nas ważne. Dla niektórych ludzi bardzo ważna jest sfera emocjonalna, więc cieszenie się, dla innych taka bardziej poznawcza, czyli odkrywanie innego świata, tego, że obok jest tak ciekawy jakby świat równoległy, tak, do którego nagle zyskujemy dostęp. Te wymiary estetyczne są dla niektórych ważne, dla innych są ważne takie właśnie wymiary wspomnień, czyli przywołania wspomnień z jakiegoś bezpiecznego dzieciństwa, u dziadków na przykład, tak. Dla niektórych też, co ciekawe, mogą być ważne te wymiary takie lingwistyczne, można by powiedzieć, bo ptaki to też bardzo ciekawe nazwy i nazewnictwo, więc to też otwiera zupełnie nowy rozdział. Tak, ja pamiętam, jak kiedyś zamieściłem na swoich mediach społecznościowych zdjęcie paszkota i koledzy pytali, czy ja wymyślam te nazwy. Prawda? No nie. Ale odkrywamy też w sensie językowym, w sensie nazw, takie nazwy, które wcześniej pewnie były nam nieznane, typu ten paszkot choćby. Więc pewnie w zależności od tego, co jest dla kogo, która sfera, taka zmysłowa bardziej na przykład, prawda, czy emocjonalna, czy poznawcza, czy jeszcze jakaś inna jest ważna, no to każdy sobie może zaczerpnąć. No i to, co też już mówiłem, czyli ten wymiar pewnego zwrócenia się na zewnątrz, powrotu do siebie, ale już trochę w innej takiej konfiguracji pracy mózgu, z trochę innymi wrażeniami, z trochę z takim odpoczynkiem też. Więc rzeczywiście to takie podsumowanie jest ważne i dla tych osób, i też to porównanie, bo to też uczy, jak jest taka grupa i każdy widział to samo, a każdy to inaczej przeżywa, to też ma taki wymiar właśnie dydaktyczny, w sensie, że jak jesteśmy różni, prawda, i że każdy człowiek po swojemu, no w psychoterapii też często się na tym koncentrujemy, żeby nie brać tak doświadczenia, że wszyscy muszą przeżywać tak jak ja.
A tutaj mamy tego takie bardzo namacalne dowody. Mhm. Tak, to bardzo, bardzo wielowymiarowe doświadczenie. Mhm. A gdybyśmy mogli tak zachęcić słuchaczy do tego, żeby zaczęli, jaki byłby pierwszy krok? Pierwszy krok, wydaje mi się, to by było przyjrzenie się tak zwanym wróbelkom. Czyli, że wokół nas jest dużo tych małych takich istot, co to tak niekoniecznie wiemy, co to jest i wszystko nazywamy wróbelkami. I z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli ktoś przyjrzy się i rozróżni wróbla domowego od wróbla mazurka choćby, to już ma pierwsze takie spostrzeżenie ornitologiczne. Ale potem jak zacznie przyglądać się tym umownym wróbelkom, tak, i dostrzeże barwy żółte, dostrzeże barwy czerwone u zięby, tak, różnego rodzaju te kreskowania, wzory na skrzydłach, brązy, takie oliwkowe kolory, tak, no tutaj mam na myśli dzwońca, żółtą kreskę, to nagle otwiera takie zaciekawienie, że coś, co mi się wydawało takie szare i jednorodne, jest tak naprawdę barwne. Jak ja zamieszczam też w mediach społecznościowych zdjęcia niektórych ptaków naszych, polskich, powszechnie dostępnych, to też dostaję takie pytania, czy to jakieś egzotyczne ptaki. No nie, to nie są egzotyczne ptaki, to są ptaki, które są koło nas, ale no, kwalifikujemy jako wróbelki nic interesującego i w związku z tym nie wnikamy, co to jest. Wystarczy się czasami przyjrzeć, czasami jest potrzebna lornetka i nagle jest ten efekt takiego wow, ale on ma czerwone, ale on ma tam żółte, tak? Ale on jest mniejszy, większy, ale tak się zachowuje. No tutaj Karmnik jest takim niezłym miejscem, tak? Bo tam ptaki przebywają długo i są często dosyć blisko i tam naprawdę możemy zobaczyć dużą różnorodność właśnie barw, zachowań, głosów, wzajemnych interakcji. Ja pamiętam z okresu pandemii też jedna z naszych respondentek powiedziała, że no, kupujemy kolorowe magazyny Co tam u gwiazd, żeby przeczytać, tak? A tutaj życie społeczne też można obserwować właśnie w takim ptasim wymiarze. I to jeszcze w dodatku przez okno. I to jeszcze przez okno i nagle odkryjemy, że to nie są wszystko wróbelki, a nawet wśród wróbelków są dwa gatunki, ale są te małe na przykład z czarną czapeczką czyżyki, tak, a dzwońce z żółtą kreską na boku skrzydła, o wow, a tu jeszcze coś innego i nagle nam się zaczyna tak poszerzać i otwierać. Super, wielka inspiracja. Bardzo dziękuję Pani Sławomirze. Jest to naprawdę bardzo inspirujące i fascynujące. Zachęcam do tego, żeby zgłębiać tą wiedzę. Miejmy nadzieję, że też jakieś warsztaty z tego zakresu się będą odbywały. I No więcej muszę powiedzieć, że dostaję już trochę zaproszeń, tak? Ostatnio byłem w Puszczy Augustowskiej na przykład, właśnie gdzie miałem przyjemność na ten temat mówić, więc temat się przebija. Także bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia na ten temat. I oczywiście polecam ornitologię terapeutyczną i polecam ptakoterapię Harknessa. Dziękuję bardzo. Państwa też zapraszam do śledzenia, zasubskrybowania naszego kanału, żeby szerzyć tą wiedzę, udostępniać, żeby jak najwięcej osób mogło otrzymywać takie wiadomości i mam nadzieję do zobaczenia. Do widzenia, Dziękuję. dziękuję bardzo.